Chyba muszę odczekać, aż przestanie robić te strasznie hałasujące rzeczy. Takie rzeczy jeszcze w marcu. Czy moje życie już zawsze będzie tak wyglądać? Mam nadzieję, że nie, chociaż należy liczyć się z tym, że jak się ma dom, to te remonty nigdy się nie kończą. Człowiek zrobi do końca dach, trzeba wymieniać okna, zrobi się okna, trzeba wymienić podłogę i to tak w kółko, nigdy nie kończąca się historia. Na tym polega m.in. urok mieszkania na wsi w domu. Ale muszę powiedzieć, że jestem do tej sytuacji nieźle wytrenowana. Od miesiąca żyjemy w remoncie. Jest trudno. Po takim czasie człowiek ma wrażenie, że ma 2 kilo gipsu we włosach, że nic się nie da odmyć, że nic się nie da wyprać, że to się nigdy nie skończy, że już zawsze o godzinie 7 będzie się ktoś zjawiał i coś kłuł, albo wycinał, albo rozwalał i że zawsze będzie już brudno, pył i bałagan wszędzie. Na szczęście to nieprawda i muszę powiedzieć, że wielkim błogosławieństwem jest to, że ja jestem w pewien sposób wytrenowana do tej sytuacji, ponieważ mieszkamy w moim domu rodzinnym. I ja wiem, że tak wygląda po prostu mieszkanie w domu na wsi. Kończysz jedno, zaczynasz drugie. Te remonty nigdy się nie kończą. Co więcej, pamiętam jak góra tego domu była budowana, jak różne rzeczy były tutaj robione i paradoksalnie ten stan remontowego bałaganu i chaosu jest czymś, co sprawia, że czuję się dobrze i bezpiecznie, bo to jest stan, który znam z dzieciństwa. I jest w tym jakaś ironia, ale naprawdę tak jest. Więc należy się cieszyć, że jestem dobrze wytrenowana do obecnej sytuacji. Wiem, że nie będzie to trwało wiecznie. I na szczęście dzisiaj jest piękne słońce, mogę się cieszyć ogrodem i mogę opowiedzieć Wam, co planujemy na zbliżający się sezon, ponieważ zmian będzie co niemiara. O Jezu, ale Pan jest silny, Panie Krosnowski. Jak ten kowal, tak? Łamignet. Tak, właśnie o. Chyba muszę odczekać, aż przestanie robić te strasznie hałasujące rzeczy.
No dobrze, zostawmy może Wojtka, który betonuje kotwę od politunelu i opowiem o tym, dlaczego w ogóle zdecydowałam się na taką zmianę. Bardzo lubiłam tunel foliowy, świetnie w nim rosły ogórki, było to naprawdę wielkie zaskoczenie, że jest aż tak dobry. Temperatury były w nim i warunki tropikalne i wszystko rosło jak szalone, poza pomidorami, które od tego nadmiaru wilgoci i ciepła zaczęły chorować na choroby grzybowe. Ale już latem nie za bardzo sprawdzała się ta folia. Ona zresztą w momencie zakładania rozdarła się w kilku miejscach. Tak jest wytrzymała i dobra. I my właściwie popełniliśmy błąd, ale też zdjęcie jej na zimę było na tyle trudne, że została. I już jesienią okazało się, że w tych przerwach między przęsłami zbiera się woda. No i nie wygląda to dobrze. Nie mówiąc o tym, że zamek od wejścia to popsuł się chyba w ciągu pierwszych 3 tygodni od rozłożenia całej konstrukcji. Dlatego zdecydowałam się, że przerzucam się na tunel z poliwęglanu. To jest trochę droższa opcja, ale też solidniejsza, bardziej wytrzymała i taka, która myślę, że będzie już na lata. No i przede wszystkim nie trzeba się zastanawiać i martwić, czy trzeba to zdejmować na zimę, czy nie. A to oznacza także, że można tam prowadzić zimowe uprawy. Można sobie mieć w środku zimy sałatę w takim tunelu, jeżeli nie jest bardzo, bardzo zimno. Więc przerzucam się na tunel. Wszystko uległo zamianie. Tam, gdzie były grządki, teraz będzie stał politunel. Tu, gdzie stał tunel foliowy, będą teraz grządki i generalnie mamy jedną wielką reorganizację w ogrodzie. W szklarni wszystko w porządku, poza tym, że przed nowym sezonem muszę umyć wszystkie okna, chyba pożyczę od kogoś taką myjkę ciśnieniową, odmalować ją na nowo, bo z niektórych okien zeszła farba, wymienić kilka okien, no i pozbyć się chwastów i dorzucić tam sporo kompostu. Wydaje się, że to niewiele, ale trochę do zrobienia jest. Chociaż z drugiej strony, do momentu, kiedy wchodzą tam najważniejsi goście, czyli pomidory, jeszcze dużo, dużo czasu, przecież to dopiero będzie w połowie maja, więc szklarnia super. A teraz jesteśmy w miejscu, gdzie nastąpią największe zmiany i nie mam na myśli domu, ale taki kawałek, ciężko powiedzieć nawet, żeby to był las. Tutaj po prostu była łąka, było pole uprawne i z czasem, kiedy nikt tym się nie zajmował, zarosło, bo generalnie tak to następuje, że najpierw przychodzą różne chwasty, potem samosiejki drzewek. Generalnie planeta dąży do tego, żeby się zalesiać, tylko ludzie jej przeszkadzają. No ale niestety ja też będę przeszkadzać. Chcę odzyskać ten kawałek ziemi, najlepszego, bo południowego zbocza. A to wiąże się z tym, że będziemy musieli pozbyć się chwastów, krzaków, ciernioków tak zwanych, jak to u nas mówią, czyli dzikich jeżyn, dzikich malin, które tutaj rozrosły się jak szalone przez te wszystkie lata, kiedy nikt nie zajmował się uprawą tego kawałka ziemi. I już w tym roku mam nadzieję, że będę miała tutaj jakieś ładne pole. Bardzo bym chciała, żeby to było pole owsa, ale nie wiem, czy to wyjdzie. Natomiast na pewno wspaniale będą tutaj rosły wszelkie krzewy owocowe, wszelkie drzewa owocowe, więc może też zrobię sobie po prostu taki sad i jagodnik. Zobaczymy. Na razie musimy wykarczować i odzyskać ten kawałek ziemi. Takie rzeczy jeszcze w marcu. Teraz przekażę to mojemu asystentowi. Dziękuję bardzo panu. Możesz zostawić dla dziecka. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Nawet kiedy nie dzieje się wiele spektakularnych rzeczy, kiedy jesteśmy w etapie przejściowym, kiedy trzeba czekać na ładne zdjęcia, piękne ujęcia, kiedy jestem zmęczona i kiedy nie mam po prostu siły i werwy. A wy mimo to jesteście i komentujecie i lajkujecie i muszę powiedzieć, że jestem wam bardzo wdzięczna i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo to dla mnie znaczy. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.